Witajcie na naszym kanale. Cieszę się, że Was wszystkich tutaj zgromadziliśmy. Dzisiaj w Opelku, w którym wymienialiśmy amortyzatory, wymienimy jeszcze wahacze. Tu występują tylko dolne, więc oczywiście mówimy o przodzie, bo z tyłu tam jest zawieszenie wielowahaczowe, też do tego dojdziemy. Cóż można powiedzieć? Wahacz, bardzo istotna rzecz. Niestety tutaj są wahacze konstrukcyjnie tak stworzone, że nie można wymienić samego stworznia, więc jak się stworzeń wysypie, to wymieniamy cały wahacz. Z elementów wymiennych jest tuleja przednia i tuleja tylna. Natomiast z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że jak padnie tuleja i wymienimy tuleję, to nowa sztywna tuleja poprzez siły działające na stworzeń rozwali stworzeń, więc odroczycie sobie wymianę całego wahacza o jakieś tam, w zależności od tego ile kilometrów robicie, ale może 2 miesiące, może nie. Więc cokolwiek pada w Oplu w zawieszeniu z przodu, w wahaczach z przodu, sugeruje wymianę całych wahaczy. Jest to szybsze, milsze i bardziej trwałe niż bawienie się w wymianę samych tulei. Jedno z niewielu zawieszeń, w którym nie proponuję poliuretanów, bo mimo, że się fajnie prowadzi, kiedyś miałem poliuretany właśnie w tego typu zawieszeniu, to sztywność tych poliuretanów, bo wsadziłem sobie troszkę za sztywne, bardzo szybko kończyła ze stworzniem i no cóż, kolejny wahacz, kolejny wahacz, kolejny wahacz. Bez sensu to było. Więc tu wracamy do... to znaczy tutaj teraz też są seryjne wahacze i zmieniamy też na seryjne. Zaczynamy od początku. Oczywiście trzeba zdjąć sobie koło, ale to skoro tu jesteście, to o tym wiecie. Demontujemy osłonę, bo tutaj nam osłona pod silnikiem zasłania śrubę przedniej poduszki, przedniej tulei. Odkręcamy 2 śruby tylnej poduchy, 1 śrubę przedniej, stworzeń. Wyrzucamy wahacz stary, wkładamy wahacz nowy. Tak samo robimy z drugiej strony. W sensie osłonę zdejmujemy tylko raz. Jakby nie zakładamy jej, nie zdejmujemy, żeby zrobić później drugą stronę, tylko jedziemy na jednym zdjęciu osłonu. Dobrze. Na czym skończyliśmy? Latarenka, zdejmujemy osłonę. Osłona się trzyma na kilku śrubach, paru trytkach i w ogóle tu jest wolna amerykanka, ale to musimy dać sobie radę. Jakoś nie mam ochoty wymieniać tej osłony na nową, gdyż uważam, że ta stara osłona jest nadal lepsza niż no jakaś nowa by była, bo te zamienniki nie są wcale takie idealne. Tu mamy trochę błota, trzeba wygrzebać. Troszkę trzeba grzebnąć błoto z łba śruby, żeby jej nie obrobić. Ciach. Dobra, a tu trytki. Dobrze. No tak, i tu śruby niestety się obrobiły, ale to też damy sobie z tym radę. Niestety, albo istety. O, tu jeszcze. Dobrze. Tu jest jeszcze.
I tu obetniemy trytki i po prostu tych obrobionych śrub nie będę odkręcał, tylko tak sobie zwieszę osłonę. Trudno, no po prostu bardziej ekonomiczne czasowo będzie odchylenie tej i tak połamanej osłony niż próba rozkręcenia tamtych śrub, bo tu już i tak mamy do śruby od przedniej poduszki wahacza gotową, otwartą. I tu już możemy rozkręcać wahacz. Ja zaczynam sobie od śruby stworznia. To jest ta oto śrubka. I potem odkręcam sobie poduszki, to już w dowolnej konfiguracji. Najpierw wybijam stworzeń, żeby później się nie szarpać, żeby się z nim nie szarpać i nie wyciągnąć sobie półosi ze skrzyni biegów, nie rozlać oleju i nie narobić nie wiadomo jakiego syfu. Choć jak już wspominałem, tutaj będzie skrzynia zdejmowana, ale jeszcze nie w tej chwili. Masz, Patryk, jakieś pytania? Nie. Wygadany dzisiaj jesteś. Staram się, żeby mi się łapy nie trzęsły. Ojoj. Taka mała odskocznia od wahaczy. Zapraszam Was. Zobaczcie, jak jest ogromny wyciek czynnika z klimatyzacji przez kompresor, więc jeszcze nas czeka tutaj naprawa kompresora albo wymiana kompresora od klimatyzacji, więc już wiecie, że z kanału ten Opelek tak szybko nie zniknie, bo ma swoje jakieś tam drobne przypadłości usterki. Poza tym, tak jak już wspominaliśmy, Opel jest nasz. Jakoś powiem szczerze, nie mam ochoty się z nim rozstawać. I co? I będziemy go robić. No to tak jak z gruzami. Nie sprzedaję, będę go robił. Tak, niestety tu jest wszędzie aluminium ze stalą, więc te wszystkie tematy lubią się obracać, rdzewieć, puchnąć. Utleniać. Tak, utlenianie to też jest rodzaj rdzewienia. No patrz, Opel to Opel, nie mieści się. A miało się zmienić. Nieważne. Wyjmiemy to starą dobrą metodą, ponieważ to wszystko idzie na zniszczenie. Chciałem się pobawić nowym narzędziem, a się pobawię starym. Klasycznie
widelec plus młotek, uważając na palce i uważając na to, żeby sobie nic nie połamać w zawieszeniu, nie skancerować zbotnicy czy ten. To jest specjalny widelec właśnie do zbijania stworzni. Tylko ten widelec niszczy gumki, niszczy ten stworzeń, więc to jak sobie zakupicie tego typu zabawkę, to jest tylko i wyłącznie do stworzeń, które idą na zniszczenie. No i dobrze. Rozpięte. Teraz możemy śmiało przystąpić do odkręcania tulei tylnej, przedniej. W jakiej konfiguracji sobie to odkręcicie, to jest naprawdę już wasza prywatna inwencja. Dobrze, tu są 18. Którą najpierw odkręcasz? A którą sobie życzysz? Tylnią. Tylną czy tylną przednią? Tylnią. Tą. Tak. Bardzo proszę. Trzeba sobie od góry przytrzymać nakrętkę. Prawdopodobnie też 14. Także tu mamy pracę tylko i wyłącznie od dołu. Tu nie mamy nic od góry. No i trzeba się uzbroić w trochę cierpliwości. No bo jak tu z góry to wszystko leci. To jest raz, że wszystko leci, a dwa, strasznie dużo piachu, kurzu. Bo tutaj nawet jakbyście pojechali na myjkę najpierw i starali się wymyć całe zawieszenie, to i tak gdzieś tam w podłużnicach, w saniach zawsze zostanie trochę piachu. A ten piach najbardziej lubi wpadać w oczy, jak się coś kręci pod samochodem, zwłaszcza jakbyście to chcieli sobie robić z gleby. Więc tu trzeba krótką wziąć, to lepiej wejdziemy w łeb śruby. Jakby dobrze, znowu będzie Piotruś uczy i bawi. To jest przegub kardana. Się łamie w jedną stronę i w drugą stronę. I to się nie nadaje do bicia udarem. To jest przegub kulowy. Już nie oślepiam. To jest przegub kulowy. I on ma troszkę inną, zasadę działania ma bardzo podobną, natomiast ma trochę inną budowę i on się nadaje do udaru. Można też ręcznie, ale ten. On się nie łamie pod kątem 90 stopni. No nie, on maksymalnie się tak łamie, a kardan, no w sumie ten to podobnie, bo ten kardan jest jakiś dziwny. Ale to jest taka różnica. Mimo że nie używam nasadek udarowych, to już te kardany mi się inaczej, nie zawsze używam nasadki udarowe. To już tyle kardanów połamałem, że nauczyłem się, że nie ma sensu się z tym bić.
Śruba wyjęta. I przechodzimy do demontażu wahacza, ponieważ już mamy stworzeń rozpięty. Z tej strony będziesz widział ten stworzeń. Stworzeń mamy rozpięty. Ta tuleja wchodzi tutaj w sanie. No i ta wchodzi w sanie tutaj w ten uchwyt. Używając troszkę siły, czasem mniej brutalnej, czasem bardziej, wyjmujemy sobie to wszystko. I teraz już widzimy. Jesteśmy z tym starym wahaczem na stole. I o ile ta tuleja z tej strony wygląda bardzo ładnie i obiecująco, to z tej tutaj widzimy, jak jest wyrwana. I już ona się nie nadaje. Tu już, no ja w ręku to czuję, na kamerze to będzie Słychać. ciężko pokazać. Ale tu jest dość duży luz na tej tulei. Analogicznie przednia też, może jak wezmę śrubokręt, to będzie lepiej widać. Jakiś taki mały śrubokręt można wziąć. O, masz ostro? Nie, za mały śrubokręt. W każdym razie musicie mi uwierzyć na słowo, że ta tuleja też jest rozwalona. No i stworzeń lata sobie, ale jakiegoś tam nadmiernego luzu nie ma. Z tym, że tak jak mówiłem, wymiana samej tej tulei ekonomicznie nie ma sensu, bo roboty jest dokładnie tyle samo. Żeby wyjąć tą tuleję, jak się uprzecie, to można to zrobić nawet na samochodzie. Chociaż nie wiem po co. I wymiana tej tulei, jak mamy wahacz na wierzchu, jest bajecznie prosta. Odkręcamy śrubę i ta tuleja nam schodzi. I teraz zobaczcie, jak jest tutaj zgnita. I generalnie na stacji diagnostycznej, na szarpakach, ona już dość mocno pracowała. No i była generalnie do śmieci, tak? Koła miały luz. Więc jak się bardzo upieracie, no to widzicie, że te tuleje można wymienić raz, dwa, później zakładamy ją, skręcamy wahacz na samochodzie i nie ma problemu. Natomiast tak jak mówiłem, ja jestem zwolennikiem wymiany całego wahacza, bo później tak, tą tuleję trzeba prasować na prasie, stworzeń jest niewymienny. A coś już tu grzechocze. A to akurat. No dobra. To idzie do śmieci. Jest nam niepotrzebne. Jeszcze dla wszystkiego możemy sobie przyłożyć, czy w miarę podobny jest nowy wahacz. Nowy wahacz jest nawet, można powiedzieć, identyczny. To do śmieci. Osłonkę do śmieci. I tutaj widzimy, że no, nowy wahacz. Tuleja jest cała. Jest z jednej strony, z drugiej. Stworznia tak delikatnie ręką nie jesteśmy w stanie ruszyć. Tu trzeba użyć dużo siły. Tuleja czołowa też jest w całkiem niezłym stanie. Bo jest nowa. Tak, także w całkiem niezłym stanie, bo jest nowa. I wkładamy wszystko na swoje miejsce. Czasem samemu jest to niezbyt wygodne, ale cóż, dobrze. I składamy to wszystko w odwrotnej kolejności, czyli najpierw, znaczy wszystko jedno tak naprawdę, bo składamy tak jak nam jest wygodnie. Możemy to złożyć tak jak ja od tulei czołowej, możemy to złożyć od tulei tylnej. To naprawdę nie robi różnicy. Nie polecam zaczynać od stworznia, bo całe zawieszenie będzie prężyło i może nic z tego nie wyjść. Możecie się dużo bardziej namęczyć, a w mechanice chodzi o to, żeby się
nie męczyć. W ogóle w każdej pracy według mnie należy tak robić, żeby się nie namęczyć, nie nawygłupiać, nie wiadomo co robić, żeby oczywiście do żadnych zawodów nic nie mam, nie mam nic naprzeciw zawodom typowo fizycznym, gdzie niestety trzeba się narobić, ale uważam, że każdą robotę można zrobić tak, żeby się nie namęczyć. I tu mamy temat taki, o jakim rozmawialiśmy przy Jeepie, czyli skręcanie na wyparty. Że auto mamy na razie w górze, to ja sobie wymienię drugi wahacz i wrócimy do tematu w momencie, jak już zacznę wypierać zawieszenie w celu dokręcenia tych wszystkich tulei. No tak, żeby były wyparte, żeby to wszystko nie teraz. Tak, żeby to wszystko nam tutaj się poukładało. Tak jak widzicie, się strasznie sypie z tego zawieszenia. W ogóle spod spodu samochodu. No ale to spod prawie każdego się tak sypie. Niestety to. Nie z każdego. Powiedziałem z prawie. Z salonowych się nie sypie. A bo tam już rdza leci, ale to ona jest w katalogach. No dobrze. Spróbujemy sobie włożyć tą tuleję, tą śrubę. Także czasem jest tak, że się pomęczymy, a czasem jest tak, że wszystko pójdzie po myśli i czasem jest tak, że wszystko pójdzie po myśli, albo nawet lepiej niż po myśli i skończymy wszystko dużo szybciej. Dobra. Stworzeń nam wszedł, prawie. I teraz jest sprawa taka. Jak dobijacie sobie stworzeń, bo stworzeń musi wejść tak, żeby to przewężenie, tu pokażmy na drugim, Wyostrzyłem tutaj. drugim wahaczu. To przewężenie ma się pokryć z otworem na śrubę tutaj w zwrotnicy. O, to przewężenie tu mamy widzieć w tej dziurze. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed tym, żeby nam się nie wypiął stworzeń, który i tak zdarza się, że się wypina. Ja, żeby nie bić po pierwsze metalowym, po drugie nie w główkę, tylko żeby widzieć co robię, opieram sobie młotek trzonkiem i delikatnie dobijam. I powinno być dobrze. Sobie zobaczę jeszcze i jest idealnie. I tak, stworznia nie trzeba dokręcać na wypartym zawieszeniu. Można normalnie go użyć. Zaraz, bo jednak nie dobiłem go za dobrze. O, teraz jest ok. Śruba przeszła na wylot. Na czym skończyłem? Na tym.
Stworzenia nie trzeba dokręcać na wypartym zawieszeniu. Natomiast już tutaj, to jest jeden z wyjątków, i tylną i przednią tuleję ja zawsze dokręcam na wypartym zawieszeniu. Tylnej nie trzeba dokręcać na wypartym z tego względu, że ta śruba, którą odkręcałem w tamtym wahaczu, żeby Wam pokazać urwaną tuleję, ta śruba ustala położenie wahacza względem tulei. Tu teoretycznie można dokręcić to tak jak teraz samochód wisi. Natomiast ja to dokręcam zawsze na wypartym. Taka moja praktyka, to tak samo jak o kierunku wkładaniu śrub. Po prostu tak mam, tak wolę i tak robię. Także tu nie ma żadnej technologii kosmicznej. Nie robimy tutaj z tego jakichś teorii spiskowych. Tylko po prostu ja tak robię i tyle. Dokręcimy sobie stworzeń. Dobrze. I pamiętając o tym, że tutaj mamy luźne tuleje, ja przechodzę na drugą stronę, wymienić drugi wahacz. I jak wymienię drugi wahacz, to zobaczymy się przy skręcaniu tego na wypartym zawieszeniu. Wypieramy sobie wahacz. Jeżeli robicie to z ziemi, z kobyłek, bardzo ostrożnie, żeby Wam nie spadł samochód. Z podnośnika tym bardziej ostrożnie, bo spadnie z większej wysokości. Podpieramy, przynajmniej ja, zawsze podpieram sobie cały wahacz. Wszędzie, tylko nie na stworzniu. Żeby nie zagnieść stworznia, nie zrobić tutaj kuku temu nowemu elementowi. Tu akurat mamy takie fajne wycięcie w wahaczu. Akurat w tym przypadku tak pasuje, że mamy wycięcie. O. I ja sobie jadę z samochodem z wahaczem do góry, aż do momentu, kiedy skończy mi się składać amortyzator i łapa od podnośnika się trochę oderwie, ulży. O. Jeszcze kawałek. O. To jest bardzo niebezpieczne. Naprawdę trzeba wiedzieć, co się robi. I trzeba to zrobić bezpiecznie i szybko. Szybko z tego względu, że im krócej jest tak, no można powiedzieć wprost, źle podstawione auto, tym lepiej dla naszego zdrowia. Chyba że macie kanał, no to na kanale jest najlepiej, bo można założyć koła i z założonymi kołami postawić auto, bujnąć nim parę razy i dopiero poskręcać całe zawieszenie no na kanale już na obciążeniu takim jak najbardziej naturalnym. Dobrze. O. Obie strony mamy już dokręcone na odciążeniu. Jedziemy z autem do góry. Chyba że robicie na kanale, to zostajecie w kanale. Przykręcamy osłonę. Zakładamy koła. O,
Sorry, nie posunąłem ci. I teraz odtwarzamy z powrotem wszystkie śrubki i patenty, jakie były wykonane do poskładania osłony. Tutaj akurat całe szczęście większość śrubek, dwie trytki, nie ma co pamiętać. Sprzęgiełko troszkę później sobie ustawimy. To nie musi być nie wiadomo jak dorąbane, to ma się po prostu nie odkręcić. Z tymi osłonami zawsze jest problem, bo mamy tutaj kilka samochodów, które przyjeżdżają do nas z non-stop urwanymi tymi osłonami. Są progi zwalniające zbyt ostre albo prędkość zbyt duża. I te osłony po prostu lecą raz, dwa i w sumie osłony są potrzebne, bo to jak sama nazwa wskazuje osłania to niesprawne auta z wyciekami przed diagnostami. Dlatego jest osłona potrzebna. A tak naprawdę to jest potrzebna po to, żeby nie leciało błoto na tak istotne podzespoły jak alternator, czy rozrusznik, czy kompresor klimatyzacji. Czy jak w niektórych przypadkach samochodów komputer sterujący silnikiem, sterują biegów. A tak, nie, to Fordy słyną z tego, że mają komputer w takim miejscu, które najbardziej zbiera błoto z całej drogi. To jakby... Chrysler też. Nie wiem, można by się kłócić, nikt chyba nigdy nie zrobił badań na ten temat. Czy bardziej nieogarnięte miejsce jest w Focusie dwójce, czy w Chryslerze? Bo w Focusie dwójce komputer bardzo istotny jest w nadkolu. A jeszcze mało tego, ktoś sobie wymyślił, że w to samo nadkole, gdzie jest komputer w Focusie, jest odpływ wody spod szybia. Więc po prostu pogratulować tylko. W Chryslerze jest pod zderzakiem. No, tam inaczej. Przecież nie znamy wszystkich modeli, wszystkich marek. Pójdę po podkładki, jeszcze zaraz wracam. Nie znamy przecież wszystkich modeli, wszystkich marek i wszystkich takich ciekawostek, gdzie co jest poupychane. Więc być może są jakieś jeszcze bardzo ciekawe miejsca do umieszczenia komputera, gdzie sobie jacyś inżynierowie wymyślili albo nie dopatrzyli. Bo to... Nie wiem, czy pamiętasz, Passat B6, chyba B6. I sterownik centralnie pod wycieraczkami. I na dodatek tam było jeszcze tak, że jak ktoś nieumiejętnie złożył pod szybie, a się do tego dostawał, czy tam z różnych względów musiał się dostać pod szybie i było pod szybie źle złożone, to woda z całej szyby leciała prosto na wtyczkę od komputera. Teoria głosi, że wtyczka hermetyczna, praktyka sterowniki gniły na potęgę. No i dobrze, osłony mamy. Jeszcze trzeba te dwie trytki, które tutaj z tyłu były, bo ta osłona się wypaczyła. To przyniosę je, spinamy, zakładamy koła.
Znaczy przez obudowę poduszki. Zobaczymy, jak to będzie. No niestety, centymetra zabraknie. Oczywiście uwiązując tak w ten sposób osłonę, bardzo Was proszę, uważajcie na wydech. I trytka nie jest ognioodporna i o wydech się po prostu przytopi. A już nieraz widziałem tak strytkowane osłony, że ktoś przyczepił po prostu trytką do wydechu. No, po prostu pogratulować. Dobrego pomysłu. Wąsy wycinamy. I cóż. Zakładamy koła, dokręcamy koła. I wymiana takich oto przepięknych elementów jak dolne wahacze można uznać za zakończoną. Także pozdrawiam Was wszystkich. Zapraszam do oglądania, subskrybowania i tam wszystkiego tego, co tam się robi pod filmikami. Jak się podobało, to bardzo proszę zróbcie to chociażby dla zasięgu, żebyśmy wiedzieli, że to co robimy ma jakiś sens, tak? I że to się ogląda, że to się klika. Cóż, wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć.